It's not quite big enough, I don't think. This poor people have to carry a sofa on. I'm very impressed. Well, you used to be a theater director, so this looks just like a regular, stage set. I'm still a theatre director. No, I used to be a theatre director. Well, okay. You've transported us into the magic of cinema, so that's a telling, well, maybe not a transformation, but certainly a personal memory. Ja pozwolę sobie zadać pierwszych kilka pytań, ale mamy dwie osoby z mikrofonami, a zatem część przynajmniej tej dyskusji będzie należała do was. I'm going to start with a couple of questions, but we also have two ladies with microphones, so a part of this discussion is also going to be yours, and think of questions that you would like to ask. In the introduction to the movie, you said how personal this project was to you. You mentioned your mother and her mental illness. And I'd like you to elaborate on this personal dimension. Of course, if you wish to say more about her, that too. But in addition to that, we have some very specific films from the early 1980s, Chariots of Fire and Being There and Stir Crazy, and the race issues that you mentioned. You were a teenager back then, right? Yeah, this is my formative years. I think that the years were between when you're 15 and 18, everything feels more vivid. The music, the movies, the books you read, you feel like you're the first person to discover these things. But I wanted the movie theatre to feel like a real place, not an impossible art house movie house showing, Kurosawa and Truffaut. I wanted it to be like the cinemas of my youth. There were big movies, there was Star Wars and Jaws, but alongside it there were these other amazing movies still playing on huge screens, like Being There or Taxi Driver or Elephant Man. And I wanted to capture that balance that you had at that time. For me, Chariots of Fire was quite a corny movie, but it was a big event in England at the time. It was an English movie about English characters, and it conquered Hollywood. And there was something about Colin Firth's character showing this movie that felt slightly preposterous, and absurd. Because it was such an important event at that time, and it probably hasn't aged that well as a film. To są formatywne lata, kiedy ma się 15 lat, od 15 do 18. Wtedy wszystko przeżywa się ostrzej i czy to jest muzyka, czy to są filmy, czy to są książki, to młodemu człowiekowi wydaje się, jakby był pierwszą osobą na świecie, która je czyta. Chciałem również, żeby ta sala kinowa była miejscem bardzo rzeczywistym, bardzo prawdziwym i kino, które widzicie w tym filmie, jest odzwierciedleniem wspomnień, które mam z owych lat, kiedy w takich kinach pokazywano nie tylko filmy studyjne, ale właśnie takie, jakie widzicie w tym filmie, czyli Człowiek-słoń, czyli Being There, czy Taksówkarz. Chariots of Fire, Rydwany ognia były filmem bardzo specyficznym, bo mnie wydał się ten film takim sztucznym i dziwnym, ale w Wielkiej Brytanii był ogromnym wydarzeniem. Jakby nie było, był to film o Anglikach, film, który podbił Hollywood i to, że postać, którą gra Colin Firth, akurat zadecydowała, że to ten film będzie miał premierę w ich kinie, było czymś takim absurdalnie szalonym, co chciał autor tego filmu w tej produkcji zaprezentować. And about the race relations, if you can expand a little more, to teraz o tych kwestiach rasowych trochę porozmawiajmy. Well, it was a time when my political opinions were formed. It was a terrible government, in my opinion. Very high unemployment, great racial tensions in the street, riots in Brixton, in Toxteth, so in London and Liverpool and on the south coast. And yet, at the same time, amazing music, amazing diverse bands coming from working class communities
with the black and white kids with equal status making music that was amazing and also about something, about political issues, going to the top of the charts. So I felt I was always drawn back to that era as a time that I thought was really extraordinary. But of course, these things are also reflections of now. You know, for me, I wrote this at a time where we were worried about mental health, we were worried about race, and we were worried about the pandemic. And so that's why they bubbled up now rather than 10 years ago. So there was a reason for making it as a continuation, because 1917 was really the story of my grandfather, and I felt I wanted to get closer to my own family again, a little closer, and this was the time to tell this story. W tym czasie w Wielkiej Brytanii rządziła grupa osób, no uważam, że był to fatalny rząd, zresztą wysoki stopień bezrobocia, walki na ulicach, rasowe zamieszki w Brixton i nie tylko, ale jednocześnie był to okres, kiedy powstawała wspaniała muzyka, tworzona przez białych, przez czarnych, przez młodych ludzi z niższych klas społecznych, która była o czymś, była ważna i wchodziła do popularnego obiegu, była w samej czołówce popularności muzyki w tym czasie i bardzo często później wracałem myślami do tego okresu. Te doświadczenia zawsze we mnie istniały i były ważne, ale dopiero ostatnio doszedłem do wniosku, że nakręcenie takiego właśnie filmu jest nie tylko możliwe, ale i potrzebne, bo znów mówimy o kwestiach rasowych, znów mówimy o zdrowiu psychicznym w okresie pandemii, czyli to był film, który mogłem zrealizować teraz, a nie na przykład 10 lat temu. Jest to dla mnie swoista kontynuacja, bo moja poprzednia produkcja, 1917, to był film inspirowany życiem mojego dziadka, a teraz chciałem opowiedzieć kolejną historię, która związana jest z moją rodziną. So let's talk about Olivia Colman playing the character of your mother. To what degree you gave this wonderful actress a script telling her that she can create her own character, and to what degree did you really want to make sure that it is a version of your mother specifically? Pytanie związane z postacią matki, czy też głównej bohaterki graną przez Olivię Colman, wspaniałą aktorkę, na ile dał jej wolną rękę w tworzeniu tej postaci, a na ile jednak chciał, by to była widoczna wersja jego matki? Well, the first thing to say is it's not directly my mother. She doesn't have a child. She doesn't live where I grew up. I wanted to make this story just about her. I didn't want to have a child that was encouraging the audience to feel pity or love towards them. I didn't want to make the film about me. I wanted to make it about her. For me, I grew up observing someone disintegrate mentally and go further and further into the darkness, and then have to pull herself back up again. And I wanted to dramatize the stages of mental illness. And for my mother, it was medication, allowing herself to be manipulated, suffering abuse at the hands of men mostly, but not speaking out, and then eventually bottling it up and exploding, coming off medication, having a crush on someone, becoming very, very manic and hyper, having a kind of heroic, glorious rage against the machine, and then crashing. But I also wanted to dramatize the nature of denial, which is in the scene where Hillary is taken away by the social worker. She knows she needs help. She knows that they're coming for her. She's packed her bag ready to go,
and yet she fights with every inch of her being to not go. That it's possible to know you are sick and you need help and to not want help at the same time. That is the nature of mental illness, to hold both truths in you at the same time. And I needed to try to find a way to dramatize that because it's very difficult to explain in words. So I needed to see it. And she is such an extraordinary actress because she is so contained, so private. She's got mystery, and yet she's capable of such rage and such lyricism and everything in between. In every scene that I watched her in, her face changed. In one scene, she's so beautiful. In another scene, she's ravaged. She seems young. She seems old. She seems lost. She seems engaged. You know, and to me, I think it's an extraordinary performance. And you know, I wrote it on the page, but it takes a great actress to bring it to life. Chciałem stworzyć historię o mojej matce, a nie o mnie, ponieważ wychowałem się obserwując ją i jej zmagania się z chorobą psychiczną, z tym jak rozpadała się psychicznie w oczach przede mną w jakąś otchłań ciemności. Później stamtąd powracała. W przypadku mojej matki była to kwestia odpowiednich lekarstw, ale chciałem, żeby ta historia była przedstawiona w sposób dramatyczny, z pewnym dystansem. Wracając do mojej matki, to dużo cierpiała z rąk mężczyzn, tłamsiła to w sobie, później wybuchała i była to taka bardzo niespokojna sinusoida. Również chciałem pokazać w formie dramatycznej, jak wygląda samo okłamywanie się. Jeżeli pamiętacie tę scenę, w którą przychodzi opiekunka pomocy społecznej, żeby zabrać główną bohaterkę, to ta bohaterka ma już wszystkie swoje rzeczy spakowane. Ona wie, że potrzebuje pomocy, ale jednocześnie walczy, stara się o to, by jej z jej mieszkania nie zabrano. A zatem tego rodzaju dwoistość podejścia do własnego życia jest jak najbardziej możliwa, czyli wie, że potrzebuje pomocy, ale jednocześnie robi wszystko, żeby tej pomocy nie otrzymać. I obie te prawdy żyjące obok siebie w przypadku osoby psychicznie chorej są czymś jak najbardziej naturalnym. Olivia Colman jest wyjątkową aktorką, łączy w sobie bardzo ekstremalne elementy i tajemnicy i potrafi być nienawistna i bardzo spokojna. W scenach jedna obok drugiej, w jednej może być młoda, w drugiej stara, albo gdzieś tam zamknięta w sobie, albo pełna zewnętrznej energii. I chociaż napisałem to wszystko w scenariuszu, określiłem to słowami, to jednak potrzebowałem wybitnej aktorki, która by przełożyła to na język kreacji filmowej. And my final question to you before we go to the audience has to do with the presence of Roger Deakins, because the memories are yours, but the movie, in a visual sense, amounted to a collaboration between the two of you. You've worked with Roger Deakins on several occasions before, so where exactly is he in this movie? Pytanie o Rogera Deakinsa, bo to nie jest już pierwszy przykład współpracy twórczej Sama Mendesa z Rogerem Deakinsem. Zrealizowali wcześniej kilka filmów. Wspomnienia są obecnego na sali reżysera, ale jednak to, co widzieliśmy na ekranie, jest efektem współpracy między nimi. A zatem gdzie dokładnie w tym filmie jest Roger Deakins? Well, Roger grew up on the coast of England, so the world of this movie was very familiar to him, I think. When I wrote the script, I sent it to him, and I didn't know whether he was going to like it or not. I didn't even know whether I was going to make it. I just hoped that he would
he would feel inspired by it, and he would love the story, and he did, which meant a lot to me at the time, because when you write something yourself, you're much more vulnerable than when you're sending out a script that someone else has written that you want to direct. So that was the first thing. And then every collaboration I've had with Roger has been entirely different and new. We made a war movie, Jarhead, that was entirely handheld. We didn't storyboard. There wasn't a straight line in the movie anywhere. We were in the middle of the desert. A lot of it was improvised. And then we made a giant Bond movie, Skyfall, which had multiple units, and we were trying to create a classic style that we were going to, but we were shooting on digital for the first time ever on a Bond movie. And then we made 1917, which was one continuous snaking, unstoppable movement. And then we made this. And here, as soon as we sat down in a room, I had to take off my writer's hat and put on my director's hat and decide how I wanted to shoot it, because I didn't think about how I was going to shoot it while I was writing it. And what we decided was we wanted something very still, but we wouldn't be afraid of color. We wanted to use color as a counterpoint to the outside world. The outside world is very bleak, desaturated, and we wanted to hold the figure of Hillary and Stephen in big landscapes against huge skies and beaches and what have you. But then when we went into the cinema, we wanted it to feel like this, warm reds and oranges and purples. And when we went into the abandoned part of the cinema, greens and blues and the colors of the sea. And so we wanted to be unafraid of the way in which a cinema is an escape from the real world, is like a womb, is warm, and you can lose yourself in it. And that was our starting point. And Roger was very surprisingly unafraid of color in the case of this film. And I think we both see the English landscape in the same way. We both grew up there and then left and came back. And it gives you a certain amount of objectivity about it. And Margate, the place we shot, is where the great painter Turner painted most of his famous canvases, because he said it was the most beautiful skies in Europe. It's the northern skies. It faces north, not south, on the coastline of England. And Roger and I were sitting in a Victorian shelter looking out across the beach when we were scouting. And I said, look at that. And to the right was a plaque on the wall, and it said, T.S. Eliot wrote The Wasteland here in this shelter. And if you look at The Wasteland, he writes in the poem, on Margate sands, I can connect nothing with nothing, he says. And so it's an image of the great epic poem of the 20th century, for me, an image of the vast and unknowable emptiness. So I felt that was a wonderful place to drop this Art Deco cinema, like a kind of spaceship, looking out to sea. And that's what that location gave us, and we both loved it. So for all those reasons, I think we ended up with this very still, observational style. Roger Deakins wychował się na wybrzeżu angielskim, a zatem zarówno to miejsce, jak i świat kina jest czymś, z czym był bardzo dobrze zaznajomiony. Kiedy skończyłem pisać scenariusz, wysłałem go do niego. Miałem nadzieję, że mu się spodoba, ale jednocześnie w tym akurat momencie nie byłem pewien, czy ten film w ogóle będzie zrealizowany. Zresztą to zawsze jest trudne uczucie napisania czegoś bardzo osobistego i dania tego scenariusza do czytania komuś innemu. Ale Roger od razu to zaakceptował. Rzeczywiście wcześniej zrealizowaliśmy wspólnie kilka filmów, każdy z nich był zupełnie inny. Jarhead był realizowany kamerą z ręki, dużo było w tym wszystkim improwizacji, byliśmy na pustyni. Z kolei wielka produkcja, jaką był Skyfall, była realizowana przy użyciu kilku ekip
jednocześnie. Zresztą była to pierwsza cyfrowa produkcja w historii filmów o Bondzie. Film 1917 był zrealizowany jednym długim, nieprzerwanym ujęciem, a zatem byliśmy przygotowani właściwie na jakąkolwiek formę, którą moglibyśmy wypracować. Ja pisząc ten scenariusz nie miałem w głowie żadnego konkretnego pomysłu na wizualną tkankę tego filmu. Kiedy usiedliśmy to ze sobą, by omówić, jak ten film mógłby wyglądać, to zadecydowaliśmy, że będzie to film bardzo spokojny, bardzo statyczny, ale jednocześnie taki, w którym chcieliśmy użyć kolor w bardzo mocnej formie, jako kontrapunkt świata rzeczywistego. I jak przyglądacie się w warstwie kolorystycznej tego filmu, to ujęcia z Hillary i Steve'em, kiedy są na zewnątrz, są robione w tle w taki sposób, że w tle widzimy albo niebo, albo plażę i mają swoją paletę kolorystyczną. Z kolei kiedy wchodzimy do kina, ta paleta jest zupełnie inna. Takie mocne pomarańcze czy elementy purpury w środku, w tej części dolnej. Kiedy przechodzimy do tej części zaniedbanej kina, więcej jest zieleni i błękitu. Ale ten pomysł, żeby ciepło wynikające z tkanki kolorystycznej głównej części kina było dla widza jasne, miało również w zamiarze element symboliczny. Chcieliśmy, żeby można się było poczuć bezpiecznie w takim odpowiedniku łona, do którego ktoś chce wejść, żeby doświadczyć tam czegoś wyjątkowego. I Roger od samego początku akceptował to mocne użycie koloru. Zresztą, ponieważ obaj mieliśmy podobne doświadczenia, jeśli chodzi o dzieciństwo, to w podobny sposób widzimy pejzaże brytyjskie. Sama miejscowość Margate, gdzie film był kręcony, jest specyficzna, bo okazało się, że po pierwsze jest to miejsce, gdzie malarz Turner, słynny brytyjski malarz, tworzył właściwie wszystkie swoje obrazy, mówiąc, że jest to jedyne w swoim rodzaju niebo. Zresztą widok z tej miejscowości położonej w hrabstwie Kent to jest widok północny i to niebo rzeczywiście jest wyjątkowe. A kiedy już tam byliśmy na miejscu z Rogerem, to zauważyliśmy plakietkę poświęconą T.S. Eliotowi, który tam właśnie napisał swoje słynne dzieło The Wasteland, w którym jedna ze znaczących fraz opowiada o tym, jak właśnie w Margate łączy ze sobą nicość z nicością. I wiedziałem, że możemy w ten sposób stworzyć takie tworzywo nicości, a jednocześnie to kino, które architektonicznie gdzieś zakorzenione jest w okresie Art Deco, będzie przypominało coś w rodzaju rakiety kosmicznej przenoszącej nas do zupełnie innego świata. So now I think we are ready to go to questions from the audience, because otherwise we'll be here forever. And if you do have a question, please raise your hand. There is a lady on the left side, there is a lady on the right side. Do we have anyone asking a question? Please raise your hand and they will find you. There are some individuals here, but we need microphones, so the two of you have to connect. Someone with a microphone and someone with a hand up. Okay, I think it's me. Okay. Beautiful film, Sam. I grew up in a similar era, so Thank you. yeah, all the mods and all of that stuff. My question really is about your mum, because you've talked about her so much. Is she still with us? She is, yeah. And has she seen the film? What did she did, think? yeah. She saw it. She liked it. And how did she feel about Olivia Colman playing her? She thought she was great. Wasn't it I'm amazing? not sure she necessarily saw herself. Okay, how much did you tell her of how much it was based Nothing, on? No, nothing. good, I perfect. just wanted her to see the film. Wonderful. That was all. Thank you. Oh, thanks. Pytania, jak słyszeli Państwo, dotyczyły mamy Sama, która wciąż jest z nami, zresztą widziała ten film, ale przed projekcją filmu Sam bynajmniej nie uprzedził jej, że ta postać główna ma cokolwiek wspólnego z jej własną postacią.
More questions, please. There's another one up front. I think the microphone is on your way. Thank you. Thank you. First of all, thank you for that deeply personal film, and thank you for keeping the fight for the big screen and for the cinema. My question is about a different layer of filmmaking that I think in your films is really important, which is music. And you worked with one of my favorite duo of composers, which is Trent Reznor and Atticus Ross. I think it was the first time you worked with them. Could you elaborate on the, just on the how did that come about, and what do you want to achieve, or what do you want wanted musically for this film exactly? What kind of, and why them exactly? Pytanie dotyczy muzyki, tych wspaniałych dwóch twórców, Atticus Ross i Trent Reznor. Jak doszło do kolaboracji twórczej pomiędzy nimi? I have worked with the same composer before this movie for every film I've made, Thomas Newman, and I felt it was time for something different, just because I think often you need a break, you know, from your existing relationships. And I loved the work that Trent and Atticus had done, not only on the obvious films like Social Network, but I have a young daughter, and I was forced to watch Soul, you know, the Pixar movie, like 25 times in succession. And the score was really beautiful, and I just kept noticing how immaculate it was and how original. And I thought their products also of the 80s, you know, they understood that era, and they have a wonderful combination because Atticus is English and was brought up in that very place near Margate, but Trent is Californian and American, and they have a lovely combination of sort of sweet and sour, if you know what I mean. Trent has that ability with the melody on the piano, and Atticus has all this extraordinary texture that he adds. And I just thought it would be a wonderful thing to work with them and see what they made of it. And the amazing thing on this was that they wrote a lot of the music before I even started shooting, just on the basis of the script. And some photos I sent them. And when I was shooting certain scenes, I was listening to their music on my headphones. And it actually influenced the movie and the way I shot the movie. And I told them that afterwards, and they were like, that's the dream, isn't it? You know, that you as collaborators, you begin to share your work in ways that actually change this film itself. And it's the first time that's ever happened to me, and it was a really great experience. Wszystkie moje poprzednie filmy realizowałem przy współpracy muzycznej z Thomasem Newmanem, ale doszedłem do wniosku, że w przypadku tej produkcji potrzebne było coś nowego. Zresztą czasami dobrze jest pewne związki zakończyć i rozpocząć kolejne. W przypadku tych dwóch kompozytorów, Trenta Reznora i Atticusa Rossa, znałem ich wcześniejszą twórczość i to nie tylko tak oczywiste filmy jak The Social Network, ale no, mam małą córkę i sytuacyjnie zmuszony byłem do obejrzenia filmu Soul bodaj ze 25 razy i to jeden seans po drugim. I zakochałem się w ich muzyce. Uważałem, że była świetna, piękna, pełna wyobraźni, oryginalna. Ale jednocześnie byłem świadomy tego, że ci dwaj twórcy muzyczni bardzo dobrze mogą się wpasować w tkankę przeszłości, którą pokazuje w tym filmie. Atticus jest Brytyjczykiem, wychował się niedaleko Margate, Trent jest Amerykaninem, zresztą uzupełniają się fantastycznie, bo Trent jest kimś, kto daje taką zupełnie inną melodię fortepianową, Atticus pewną fakturę muzyczną i to jest dokładnie to, czego potrzebowałem w tym filmie. Ale mało tego, że oni stali się moimi współpracownikami, to większość tej muzyki ukończyli pisać, zanim jeszcze doszło do realizacji zdjęć. A zatem, kiedy ja już byłem na planie filmowym, to wsłuchiwałem się w ich muzykę i to ta muzyka inspirowała mnie dodatkowo do tego, że poszczególne sceny kręciłem
będąc pod wrażeniem tej muzyki. Po raz pierwszy w mojej karierze zdarzyło się coś takiego. We have time for a couple more questions. Maybe on this side somewhere. Yes, we do have a microphone. Yeah. Okay, so where is the freedom between I can and I want in film directing? Could you describe this? Paraphrase that again to me. Where is the freedom or the dividing line, I believe, because between whatever I can shoot and whatever I won't shoot. Is that the idea? Okej, chodzi o swobodę twórczą i tą linię, która rozdziela to, co twórca jest w stanie zrealizować w porównaniu z tym, czego z jakichkolwiek powodów nie chce czy nie może zrealizować. I want to as I would like to, or I won't as I will not. Oh, I would like to, okay. I cannot do better than that. The two of you will have to talk it over directly. It's very late for a question that. So, what is the dividing line between I can't do it and I won't do it? I don't understand. I think it's between I can and I want to do it. I can do it and I won't do it. Well, I think you can choose any permutation of the above to answer. At this late hour, just answer whichever part you can see most. Yes, that's my answer. Sorry, I don't understand the question. I literally don't understand the question, so I can't answer it. Okay, let's go to the other side of the audience for maybe an easier and maybe a more complicated question. Who knows? Yes. Good evening. Thank you for this movie. I hope Olivia Colman has already thanked in advance for the award she's going to win. My question is, you already mentioned in 1917 there is so much movement. Your characters are always changing location, changing location, changing location. Now we're in Empire of Light pretty much just in the theater. Production-wise, we know it's much harder to shoot on many locations, but what do you prefer? Or is it just you prefer whatever is best for the story? Olivia Colman zapewne otrzyma nagrodę za ten film. Już teraz możemy jej składać gratulacje, ale pytanie związane jest z tym, jaki rodzaj plenerów filmowych i jaki rodzaj podejścia do filmu woli nasz gość, bo w filmie 1917 był to ciągły ruch głównych bohaterów tego filmu, w wielu miejscach kręcony film. Tutaj jesteśmy głównie w środku jednego kina, a zatem jaka jest jego preferencja? You know, I feel it's almost unfair to compare any film to 1917 as an experience, because it was unlike any other film I've ever made, and I think probably unlike most films ever made, because it never went back on itself. As you just said, it kept moving forward, and it constantly changed. It was a constantly evolving dance between camera, actor and landscape, and all three of those things were changing all the time. And for me, coming from theatre, it was a perfect marriage between the feeling of directing theatre, in which you can't edit, you can't cut, and film. It was like a moving play or an unstoppable, unedited film. And so all of my movies are divided into 1917 and all the others, because it just felt completely different. And it was exhilarating, but it was also very frustrating, because, you know, sometimes you would do a 5-minute take and you have 4 minutes and 45 seconds perfect, and then the last 10 seconds they fuck up and you have to start again. And there was no way. You couldn't just use the first four minutes. You had to do the whole thing again. So there were times when I wanted to kill myself and thought, why have I making a movie like this? Here, this is in some ways easier, because if you have something good, you can always use it. And in some ways more difficult, because
the purity of the idea in 1917 carried everything with it. And I've never made a movie where every single member of every department was engaged in every frame of the movie, because everyone had to watch it all the time. Makeup, stunts, action, cinematography, everything. You know, whereas in a normal film, you know, the stunt department's not engaged in a close-up, and nor are the makeup that interested when you're in a wide shot. But so it was very, very different. And I would like to make or use some of the things we discovered on 1917 on another film. But it doesn't suit every film. You have to write the film with that in mind, and that's hard. So yeah, I loved doing this film, but in a totally different way would be the answer. No właściwie jest czymś bardzo nie fair porównywanie jakiejkolwiek produkcji do filmu 1917, bo ta akurat realizacja była niepodobna do niczego, co wcześniej zrobiłem. To był taki ciągły taniec pomiędzy aktorami, ekipą, plenerami. I ponieważ mam duże doświadczenie w teatrze, to przypominało mi to taką ruchomą sztukę teatralną, gdzie właściwie nie ma możliwości montażowych. A zatem to było wyzwanie niesamowicie frustrujące, bo kiedy mieliśmy na przykład 5-minutowe ujęcie i przez 4 minuty 45 sekund wszystko idealnie się udawało, a potem nagle coś było nie tak, to musiałem całą scenę rozpoczynać od początku i to była no, po prostu męczarnia. Ale jednocześnie była to jedyna produkcja, w trakcie której wszystkie osoby ze wszystkich pionów technicznych były jednocześnie i jednoznacznie tak samo zaangażowane w realizację danej sceny, bo wszystkie te elementy musiały się ze sobą jednocześnie idealnie ułożyć. I chciałbym użyć w przyszłości pewne rzeczy, których doświadczyłem na planie realizacyjnym filmu 1917, ale żeby tak się stało, musiałbym napisać bardzo konkretny scenariusz, który szedłby w tę stronę, a zatem no nie wiem, czy to kiedyś nastąpi. I was shown that we should be finishing. It's getting late, so just one last question from me. What's next for you? What are you working on? Well, first I have to say, some people have been here since 4:30 this afternoon, so I want to say congratulations for making it to now, and thank you for staying around. It's really lovely that people are interested to hear. I never know what's next. I always this process, talking about the movie, having interviews about the movie, introducing the movie, doing question and answers, is my way of saying goodbye to the movie. And by the end of this process, in a couple of months, I will be so bored and frustrated with it, I'll never want to talk about or see this movie ever again. And that will be my way of saying goodbye. And at that point, I will be able to tell you if I'm interested in doing anything again, let alone what the next film is. I never know. For me, I go back into the theatre, I go back into a much quieter, more focused environment. And by the end of that process, I'll want an adventure again. And the adventure will be the next movie. And I don't know what it is. But I hope I'll be back here again. Dziękuję wam za to, że tak długo jesteście tutaj razem ze mną. To był wyjątkowo długi dla mnie również dzień i tak naprawdę nigdy nie wiem, co później wydarzy się w moim życiu, w jaką stronę to wszystko pójdzie. Tego rodzaju pokazy, dyskusje, wywiady na temat filmu są dla mnie swoistym sposobem na to, żeby pożegnać się z danym filmem, a kiedy później za parę miesięcy będę znudzony i sfrustrowany, to wtedy może będę lepiej wiedział, co będę chciał zrobić. Dla mnie taką odskocznią od kina jest teatr. Tam w o wiele bardziej zamkniętej formule mogę się wyciszyć i odnaleźć, ale potem zwykle potrzebuję mieć w życiu kolejną wielką przygodę, jaką jest kino. Mam nadzieję zatem, że coś jeszcze filmowego zrealizuję i że z tym filmem przyjadę tutaj, by go wam pokazać. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Congratulations again, Sam Mendes.